Witajcie, zabrałam się za porządki jednej grządki. Tutaj miałam oczywiście, jak wszędzie w ogrodzie, już robione kilka razy pryzmy kompostowe. Dokładałam dużo kompostu z kompostowników i generalnie podłoże jest bardzo fajne do pracy. Zlikwidowałam tutaj jakieś dynie, różne miechunki, które były i zostawiłam tylko i wyłącznie, popatrzcie, roszponkę, która się tutaj wysiała. I jeszcze sobie może poprzesadzam tutaj troszeczkę pietruszki takiej naciowej, to co chcę, żeby sobie fajnie przezimowało i okryję to wszystko włókniną. Tu miałam wcześniej stelaże, popatrzcie, z takich wieszaków. To z Ikei na ciuchy, zwykłe wieszaki, które można podnosić do góry. I ja sobie na tym po prostu rozciągnę agrowłókninę. Wcześniej tutaj się pięły najpierw groszek, potem ogórki, także ja sobie to wykorzystuję w różne sposoby. Wieszaków nie kupowałam specjalnie, po prostu były do wyrzucenia w domu już, bo kupiliśmy szafy i warto wykorzystać sobie takie rzeczy już niepotrzebne. One pewnie się za jakiś czas, prawda, zniszczą tutaj, zardzewieją, ale i tak były do wyrzucenia, więc nic nie marnuję. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak ja tutaj pracuję i tak dalej. Sprzątam, zostało mi troszeczkę takiego szpinaku, w cudzysłowiu. Popatrzcie. Szpinak nowozelandzki. To taka potoczna nazwa. On już troszeczkę nasion tutaj sobie porozrzucał. W przyszłym roku znowu mi urośnie. I popatrzcie, on tutaj ma nasionka przy listkach. Tu na tych rogach takie kuleczki. To wszystko jak spadnie na ziemię, to sobie tutaj w przyszłym roku wzejdzie. Ja to wrzucam do kompostownika, bo już jadła nie będę. Za chwilę przyjdą mrozy i to zetną do reszty, więc to leci na kompost. Kompostownik mam tuż za sobą, także jeden rzut i posprzątamy. Hop. No i to wszystko sobie tutaj pozbieram stąd. A zobaczcie, jak tutaj podłoże wygląda. To się fajnie chwasty wyciąga i tak dalej, bo ziemia jest taka. To wszystko jest przez te pryzmy kompostowe. Ja tutaj mam glinę, więc niezbyt fajną ziemię do pracy. Trzeba ją troszeczkę, prawda, trochę poprawić strukturę i wtedy jest super. Także warto te pryzmy robić, dokładać cały czas dużo kompostu, ściółkować. To wtedy będziecie mieli bardzo przyjemną pracę. Łatwo się wyrywa też chwasty, wszystko co potrzebujemy, czy jakieś rośliny po sezonie. O. To jest po prostu jeden malutki ruch i siup na kompost. O, jeszcze popatrzcie, miechunki. Tu jest taka fajna, patrz jaki kształt. Królowa malinalko. Jedno z tomatillo. Tych miechunek pomidorowych. Pyszne są. Ja je bardzo lubię, no ale ta już jest brudna, spękana trochę. Gdzieś się tutaj wysieje następnym razem. I fru. Trochę odstawię jeszcze na chwilę. Widzicie? Na boczek, bo Wam pokażę, co tutaj robię. Powyrywałam trochę takich roślin jeszcze, popatrzcie. Było rzodkiewka, samosiejka. Już jej nie zostawiam na nasiona, bo jeszcze mam trochę. I to wszystko wrzucam na kompost. Do kompostownika. Powinnam sobie wziąć grabki, a już mi się ich nie chce szukać. Tu też trochę uprzątnę i zobaczymy. Może sobie wysieję jeszcze jakieś sałaty. Coś tutaj zrobię, zobaczymy. A może po prostu zrobię tu w tym miejscu pryzmę kompostową. Patrzcie, jak fajnie wszystko wychodzi. O. Kolejne tomatillo, tylko takie większe. Tomato verde, zielone. To jest odmiana zielona. Już jest dojrzałe. Taki lekko jabłkowy smak. Super. Niech się sieje. Troszkę truskawek mi tutaj rośnie, tak z brzegu, ale ja je zostawiam specjalnie, bo potem lubię sobie chodzić i przy tych ścieżkach zbierać. Zwłaszcza, że tu wysypuję z rębki, a truskawki to lubią.
Także mam zawsze jeszcze plon na przejściu. Wiecie, ścieżki są przereklamowane. Zwłaszcza te za duże. O, tu wywalę. I siup. Tu coś siedzi. O. O, patrzcie. Czosnek słoniowy. Taki ząbek. O. Główka jednoząbkowa. O, dokładnie tak to się nazywa. Chyba w tą stronę leżał i zaczął puszczać korzonki w dół. Posadzę go, niech sobie rośnie. W przyszłym roku będzie pełna, wielka główka, taka gigantyczna. O, tu też rosną. Niech siedzą. I siup. O, patrzcie, co wyrzuciłam na kompost. I gotowe. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Troszkę sobie to uprzątnęłam. Zobaczcie, te stelaże tutaj mam już ustawione. Tu, gdzie rośnie rukola. Nałożę agrowłókninę, jak będzie chłodniej i gotowe. A tutaj popatrzcie, ta rukola się wysiała za gęsto oczywiście. I jak będzie tak gęsto, to ona po prostu nie urośnie duża, tylko będzie takie dziadostwo, więc nie krępujcie się, po prostu poprzerywajcie i już. Tak, żeby ona tak gęsto nie rosła. O, trochę trzeba powyrywać i już. One dużo ładniejsze rosną jako pojedyncze rośliny. Bez litości. Można sobie to porozsadzać oczywiście, bo one się fajnie przyjmą, jak porozsadzamy. Ale ja ich mam dużo, więc nie będę tu płakać. O, popatrzcie, jak tu są pojedyncze rośliny, to rosną takie wielkie, piękne liście. A tu drobnica. Ale jeszcze to poprzerywam. Można sobie oczywiście przerwać, wrzucić do sałatki. Ja nie muszę, bo mam ich mnóstwo w różnych miejscach ogrodu. Także to wszystko jest jeszcze za gęsto tutaj. Tak zróbcie, żeby były pojedyncze, mniejsze roślinki. I niech sobie rosną. A tam jeszcze może coś dosieję. Zobaczymy. Przykryłam sobie tą moją budowę. Pewnie przy pierwszym śniegu wszystko runie, ale nie szkodzi. Śnieg zabezpiecza rośliny, więc wtedy się nie będę martwiła. Natomiast fajnie zawsze, jak te rukole mają jakąś okrywę, albo jak rosną w zacisznych miejscach. Tak jak tutaj, słuchajcie, tutaj między moimi ziołami, takie samosiejki rukoli, one się mają świetnie, bo tutaj jest po prostu zacisznie. W tej chwili sobie sprzątam, popatrzcie, przycinam melisy i trochę mięty wyrywam, bo się rozeszła za bardzo. Będę wykopywała kanny, a tutaj popatrzcie, mój wawrzyn, liść laurowy. Mam go od kilku lat w gruncie, bardzo dobrze sobie radzi w tym miejscu, no ale popatrzcie, obok zasłania go kompostownik. Tu jest zasłonięty, prawda, tunelem i z każdej strony ma osłonę. Tu jest jeszcze szpaler stój, także on ma tutaj bardzo fajną, zaciszną miejscówkę.
Jak były mroźne zimy, to jeszcze go owijałam troszeczkę agrowłókniną, ale teraz to już jest niekonieczne. Ścinam go dość solidnie na zimę. Liście sobie suszę do wykorzystania w kuchni, a on potem od wiosny pięknie odbija. Można go sobie też oczywiście obsypać troszeczkę liśćmi z rębką i wtedy ma cieplutko w nogi. No i popatrzcie, no jest przepiękny. Naprawdę bardzo duży. I on sobie tak odbija co roku prawie od zera i rośnie przez całe lato. Nie muszę kupować liści laurowych w sklepie. Mam swoje eko, pachnące. No i zaczynam tutaj porządki. Muszę wykopać te kany jeszcze za chwilę i posprzątać trochę, żebym sobie mogła przygotować też trochę sałat, które się rozsiały, pokrywać je może, będą szybciej rosły. Zobaczymy. A tu sobie sprzątam dalej. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj mam taką małą grządkę podwyższoną z lubczykiem. Zioła lubię mieć w takich miejscach, żeby mi ich nie zarosło za bardzo. Natomiast popatrzcie, tu mam sporo takiego lubczyku, który sobie posiałam sama w zeszłym roku. To są takie mniejsze roślinki. No i całkiem fajnie sobie radzi. I porozsadzałam też w innych miejscach, no żeby sprawdzić, gdzie będzie lepiej rósł. Tutaj rośnie tak średnio, ale dokładam teraz więcej kompostu. No i pewnie będzie troszeczkę lepszy, bo on jest dość żarłoczny. Najlepiej by było mu trochę obornika tutaj dać. No ale nie mam na razie, nie przywiozłam sobie. Troszkę tu odchwaszczę. No zobaczcie, tu było dużo kompostu dane w tym roku. No i te małe roślinki fajnie sobie radziły. Tutaj mam 2 kompostowniki. Jeden już prawie zapełniony, a w drugim mam dużo fajnego kompostu. I ja sobie po prostu będę go stąd brała i rzucała na tą grządkę moją z lubczykiem. Ale na razie muszę tutaj odchwaścić jeszcze, powyrywać jakieś drobne roślinki, które się tutaj rozsiały. No bo wiadomo, z tego kompostu to jednak zawsze się coś porozsiewa. Także zobaczymy. Oberwę jakieś suche jeszcze gałązki. Trochę jeszcze tego lubczyku mam. Także póki go nie zetnie całkiem, będę korzystać. Sporo już zamroziłam, ususzyłam. Trochę będzie do wegety domowej, do dołożenia. Do jakichś tam innych przypraw. Także całkiem fajnie. A wiecie, kiedy siałam? 10 marca widzę. Jeszcze mam znacznik tutaj. Część tych roślin już jest starszych, takich wieloletnich, ale dużo było młodych, tegorocznych, dosianych. Także fajnie sobie zebrać swoje nasionka, no albo kupić, prawda? Kupić trochę nasion, posiać, to na pewno dużo taniej wychodzi niż prawda, kupowanie gotowych sadzonek. No i jest frajda jeszcze, prawda? Jak sobie sami posiejemy, uda się, super sprawa. No, takie malutkie roślinki się pikuje, bardzo podobnie jak nie wiem, selera na przykład, można posiać. Nawet jak troszkę później posiejemy, to też nie szkodzi, bo to jest wieloletnie. Także kiedy tam nie posiejemy, to sobie będzie rosło. I będzie na lata już potem. Lubczyk jak ma dobre miejsce, to nie dość, że rośnie ogromny, piękny. U niektórych naprawdę dużo ładniejszy niż u mnie. I fajnie się rozsiewa. Jak ma dobrą miejscówkę. Nie bardzo coś trzeba robić. Ja mu tak szukam na razie miejsca. Trzeba mu dogodzić i wtedy jest fajnie. Dobra. Coś tam wyplewiłam. Tu jeszcze jakieś roślinki, których tu nie chcę. Są jadalne, ale ich tu po prostu nie chcę. Sio. Dorzucimy kompostu. O. Rośliny też go zjadają, jest cały czas coraz niżej. Także jak dołożycie kompost, to się nie bójcie, że nie będziecie mieli miejsca w przyszłym roku, żeby go dołożyć. Zawsze jest miejsce. On siada po prostu. O. I już będzie trochę lepiej.
Tutaj było do samej góry dołożone w zeszłym roku i na wiosnę później. I widzicie, wszystko znikło. I już gotowe z grubsza. Jak będę miała słomę, to sobie może wyściółkuję, a jak nie, to nie i zostanie tak jak jest. Kompost wystarczy. Miechunki wywalam, bo by mi się tu rozsiały. Miałabym plewienie. No. I gotowe. Z grubsza. Idę dalej sprzątać. Jeszcze słuchajcie, mam kanny, które muszę powykopywać, bo je bardzo lubię dla ozdoby i dają dość dużo masy zielonej. Najpierw zawsze ścinam je tutaj na dole, żeby mi było łatwiej je po prostu kopać. Także ochlasam sobie te łodyżki. To wszystko leci na kompost, do kompostownika albo na pryzmy kompostowe, tam gdzie mi pasuje. No i co? Widły. Trochę Wam obniżę. Będzie widać. I sobie wykopuję. Dawniej znaczyłam, teraz nie znaczę, bo i tak mam tylko kilka odmian. Zostawiam takie kolorowe, piękne, odmianowe. Obczepuję. Dawniej to słuchajcie, myłam, czyściłam, nie wiadomo jak, wystawiałam na słońce, suszyłam, a teraz obczepię je tylko ładnie. O, tu nawet jest znacznik, ale nic nie widać. Obczepię je tylko, wrzucę do tunelu. One sobie tam doschną. No i tyle. I przechowuję później w zimie. Zasypuję je troszeczkę w takich otwartych woreczkach po prostu. Wkładam je do środka, zasypuję trochę torfem, jak już są suche. I przechowuję je w domu, w garażu, w takim chłodniejszym miejscu. Oczywiście musi być tam na plusie. One świetnie się przechowują. Muszę powiedzieć, że jeszcze żadnej nie straciłam przy przechowywaniu. Także to jest chyba dobra metoda po prostu, żeby się ich nie pozbyć i ładnie przechować. No i potem co? Na wiosnę wsadzamy i od nowa zabawa. Zawsze mam trochę nadwyżek. Mogę się z kimś podzielić, także fajne roślinki. Tu mamy jedną. Tutaj mam taką fajną kannę Wolf Song. Ona ma, słuchajcie, piękne liście. Już w tej chwili może mniej, ale takie jasno plus ciemnozielone, takie paseczki. Ta, którą wcześniej wykopałam, to była Kleopatra Red, czyli taka o bordowych liściach i z czerwonymi kwiatami. Bardzo piękna, takimi wielkimi. Oj, to zawsze wielkie rośnie. Matko jedyna. Ale jest. Trochę siłowni i się wykopię. O, no niektóre nawet rozwaliłam, widzę, ale ja ich tyle nie potrzebuję. Kawałeczek kłącza, żeby było na przyszły rok. Reszta na kompost. Już się oduczyłam przechowywać ich, nie wiadomo ile. Popatrzcie, jakie fajne. Ta kanna ma takie fajne. Oj! Kłącza jak kuleczki. Patrzcie, jakie fajne. A wiecie, kanny są też jadalne. Pewnie nie wszystkie odmiany się uprawia dla jedzenia, prawda? Ja tych nie jem, czy mam je dla ozdoby, ale są typowo uprawowe do jedzenia kanny. Takie z takich zwyklejszych. Nie jadłam, na pewno fajne. Trzeba kiedyś spróbować, ale muszę zdobyć taką typowo jadalną odmianę i zobaczymy wtedy. Będę testować. Patrzcie, trochę udało mi się ogarnąć. Z tej siatki pościągałam pomidory. Troszkę posprzątałam zioła i tak dalej. Schowałam już kanny do tunelu. Tutaj sobie zabezpieczyłam też moje rukolki. I co? I jeszcze udało mi się zebrać takie wiaderko pomidorów. Całkiem nieźle. Jak na ten sezon, to super. Nieraz miałam pomidory do grudnia. Teraz się tak nie udało, ale i tak jest całkiem nieźle. Naprawdę narobiłam przetworów. Pomidorów już mam dość, czyli to jest znak, że sezon był naprawdę
udany, mimo utrudnień i tak dalej. Także coś tam zrobiłam. Już jest zimno. Wracam do domu.